No i teraz już wiem, że w komentarzach będzie mnóstwo informacji, że to przecież nie kosztuje 2500, że to kosztuje dużo więcej, że kłamie, że manipuluje, że oszukuje. Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Ja nazywam się Grzegorz Łata i dzisiaj chcę Wam pokazać trochę inną stronę automatyki domowej. Do tej pory pokazywałem Wam kompleksowe podejście i sterowanie wszystkim w domu. A dzisiaj chcę Wam pokazać, jak za 2500 można zrobić automatykę domową, inteligentny dom, jak zwał, tak zwał. Wszystko zależy od tego, co chcecie wysterować. Jeżeli chcecie zrobić bardzo kompleksowo, no to ok, 2500 Wam nie wystarczy. Ale jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z automatyką lub planujecie w przyszłości rozbudować tą automatykę, to 2500 w zupełności wystarczy. Wysterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, to wszystko w tej cenie możecie mieć. To, co teraz widzicie na przebitce, to jest moduł serwerowy, który właśnie kosztuje 2500 zł netto w Ampio. I w tym jednym module macie bardzo dużo funkcjonalności, ponieważ możecie mieć aplikację mobilną, co tak naprawdę każdego interesuje, jeżeli mówimy o inteligentnym domu. Możecie wysterować ogrzewaniem. Możecie wysterować dokładniej 8 strefami grzewczymi, czyli 8 pokoi z niezależnymi temperaturami. Mamy 10 przekaźników, czyli możecie wysterować 10 oświetleniami. Mamy 4 wyjścia do sterowania paskami LEDowymi, więc albo posterujecie w salonie 4 białymi paskami, albo wrzucicie jeden pasek RGBW. Do tego macie RSA 232. Wiem, że to Wam nic nie mówi, ale w bardzo dużym skrócie dzięki temu wyjściu jesteście w stanie podłączyć system alarmowy do inteligentnego domu w tych pieniądzach, czyli za 2500. Więc jeżeli wysterujecie oświetleniem, no to już sterowanie na podstawie czujników ruchu nie będzie Was nic więcej kosztować, bo już najczęściej w domach system alarmowy się montuje. Więc za system alarmowy już zapłaciliście, wyjście macie, więc tylko łączycie jeden system z drugim systemem i wykorzystujecie to wszystko w tak zwanym inteligentnym domu. Wspomniałem o sterowaniu roletami. Dużo ciekawsze pod względem automatyki są żaluzje, ponieważ żaluzje, no to oczywiście możecie sterować góra-dół, ale możecie również sterować kątem nachylenia lamelek. W zależności od tego, ile chcecie, aby słońce wpadało do salonu, czy też nie, no to sterujecie samym kątem nachylenia lamelek, a zostawiacie cały mechanizm na samym dole. Czyli sterowanie odbywa się bardzo szybko, bardzo precyzyjnie i wpuszczacie tyle światła, ile potrzebujecie. Dodatkowo w tej samej cenie, czyli za 2500, macie moduł serwerowy, który już umożliwia sterowanie kątem nachylenia lamelek w zależności od pory dnia. Nie musicie mieć nawet stacji pogodowej, ponieważ moduł serwerowy doskonale wie, gdzie on jest, czy świeci słońce, czy nie świeci słońce, więc na podstawie samego tylko tego jednego modułu możecie sobie posterować kątem nachylenia lamelek, aby wpuszczać na przykład tylko światło odbite do Waszego pomieszczenia. W inteligentnym domu możecie posterować również oświetleniem, tylko nie na zasadzie zwykłych przycisków, bo zwykłe przyciski to możecie posterować gdziekolwiek. Macie klasyczny dom, to też. Tutaj bardziej istotne jest to, że przy automatyce domowej za pomocą czujników ruchu możecie włączać oświetlenie, na przykład tak jak tutaj teraz widzicie we wiatrołapie, w momencie, kiedy do niego wejdziecie. Jeżeli z niego wyjdziecie, no to oświetlenie z automatu może się wyłączyć, bo Was tam nie ma. W cenie modułu serwerowego, tak jak powiedziałem, tymi oświetleniami też możecie sterować. Czyli macie korytarz, jeżeli byłaby noc, to możecie oświetlenie włączać z automatu. Dzięki czujnikom ruchu, które są tutaj już zamontowane, są podłączone do systemu alarmowego. Czyli już nie musicie dopłacać do samej automatyki, żeby tym oświetleniem sterować, no bo już macie to w cenie. Tak samo, jeżeli macie zamontowane już jakieś czujniki, tak jak tutaj widzicie czujnik pożarowy, no to ten czujnik pożarowy również może brać akcję w automatyce domowej. Za ile? No za 2500, no bo w module serwerowym jest opcja integracji z systemem alarmowym. Ale że mówiłem o oświetleniu, no to siłą rzeczy oczywiste jest też to, że oświetleniem trzeba móc posterować normalnie z przycisku. Tak jak tutaj widzicie, mamy klasyczny przycisk, najzwyczajniejszy w świecie i z tego przycisku możecie też to światło włączyć. Czyli mogę nacisnąć przycisk, jak widzicie, mam nadzieję przynajmniej, że widzicie, światło się włącza i wyłącza, czyli jest to
Najbardziej typowa funkcja do klasycznego domu i tak musi zostać. Inteligentny dom nie może być skomplikowany. Inteligentny dom również musi być prosty, ponieważ jeżeli ktoś przyjdzie do Waszego domu, to też musi tutaj potrafić się jakoś poruszać, więc zwykły klik też włącza światło. W innych pomieszczeniach w stylu łazienki, tak jak przed chwilą byliśmy, no to oświetlenie oczywiście może włączać się z automatu. Natomiast nie musi. Może nie musi. To, że oświetlenie jest podłączone do automatyki, to nie tylko czujniki ruchu, nie tylko przyciski, włączniki czy panele, bo dodatkowo macie aplikację mobilną, z której również to światło możecie włączyć i wyłączyć. Czyli jeżeli jesteście gdzieś poza domem, zastanawiacie się, czy oświetlenie zostało włączone czy wyłączone, to możecie je wysterować. Dodatkowo, jeżeli macie obwód, który jest paskiem LEDowym, czyli z możliwością ściemniania, no to dany pasek LEDowy można sterować, jeżeli chodzi o natężenie oświetlenia. Dodatkowo, jeżeli oświetlenie jest podłączone już do automatyki, to macie kolejną bardzo fajną funkcję. Przycisk wyjścia z domu. Po naciśnięciu przycisku cały dom przechodzi w tryb uśpienia. Kolejny temat, o którym wspomniałem, to jest ogrzewanie. Tutaj jest to wysterowane za pomocą panelu dotykowego, natomiast panel dotykowy nie jest oczywiście obowiązkową sprawą, to może być zwykły przycisk, a sterować będziecie na telefonach. Tutaj jest na panelu i jest to realizowane w taki sposób, że tutaj można zwiększać sobie temperaturę zadaną, zmniejszać temperaturę zadaną. Tutaj widzę, jaką temperaturę zadaję, tutaj widzę, jaką mam temperaturę aktualnie w pomieszczeniu. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć o ogrzewaniu. System automatyki sam utrzymuje temperaturę taką, jaką zadacie. Jeżeli macie tylko ogrzewanie, no to oczywiście tylko grzejecie, ale jeżeli macie ogrzewanie i chłodzenie, czyli macie na przykład jeszcze klimatyzację, tak jak jest w tym pomieszczeniu, to jesteście w stanie również temperaturę obniżyć. I to również macie w module za 2500, czyli już posterowaliście roletami, już posterowaliście oświetleniem, macie ogrzewanie w 8 pomieszczeniach. Teraz jestem w jednym pomieszczeniu, więc to jest dla mnie jedna strefa, ale takich stref w cenie macie 8. Żeby nie być gołosłownym, powiedziałem, że panele nie są obowiązkowe, bo zamiast paneli dotykowych możecie mieć zwykłe włączniki i wtedy temperaturę ustawiacie z poziomu aplikacji mobilnej, co według mnie jest dużo przyjemniejsze niż panel dotykowy, ale kwestia gustu. Więc jeżeli paneli dotykowych nie macie, to dokładnie to samo jest w telefonie. Tak jak widzicie i na ekranie. Panel dotykowy i to, co jest na telefonie. Jeżeli zmienię sobie temperaturę na telefonie, to dokładnie tak samo ta temperatura zmienia się na panelu dotykowym. Więc wszystko jedno, gdzie to zrobicie. Dodatkowo na telefonie macie też opcję zmiany z grzania na chłodzenie, czyli możecie i grzać, i chłodzić. Oczywiście można to też zrobić w automacie, żeby ręcznie tego nie trzeba było przeklikiwać. Plus harmonogramy, czyli możecie poustawiać, o której godzinie, w jakie dni tygodnia ma być jaka temperatura. Możecie poustawiać temperatury ekonomiczne, komfortowe. Wszystko jest w pełni konfigurowane przez Was jako użytkowników końcowych. Jeżeli już zainwestowaliście całe 2500, no to macie jeszcze wszystkie integracje sieciowe w cenie, które tylko sobie jesteście w stanie wyobrazić. Jedną z integracji sieciowych jest na przykład połączenie domofonu czy kamer do aplikacji mobilnej. No i to pewnie widzicie, oj, żeby nie było, że ściemniam, tu i na telefonie i teraz na mojej kamerze widzicie, że mam połączony domofon z automatyką, czyli na chwilę obecną macie podgląd. Oczywiście mógłbym zadzwonić, pojawi się informacja, że telefon dzwoni. W domu, jak już podłączyliście oświetlenie, no to możecie zamigać oświetleniem, na przykład informując mieszkańców, że ktoś jest przed furtką. Wspomniałem o kamerze, a monitoring też tutaj jest, więc tak jak widzicie, monitoring też jak najbardziej można dodać do systemu automatyki. Do modułu serwerowego za 2500. Oczywiście do tego kosztu musicie sobie doliczyć również monitoring. Natomiast monitoring jest w coraz większej ilości domów, a jeżeli już za ten monitoring płacicie, no to co stoi na przeszkodzie, żeby ten monitoring też z automatyką budynkową zintegrować? I tak zapłaciliście i za jedno, i za drugie. Nie potrzebujecie dodatkowych urządzeń, żeby to spiąć i wszystko działa. I to nie tylko, że widzicie obraz, no bo to, że widzicie obraz, fajnie, widzicie obraz.
Ale tutaj ta kamera jest również tak zaprogramowana, że wykrycie człowieka lub pojazdu tutaj w tym obszarze, gdzie teraz mnie widzicie, gdzie się poruszam, jeżeli system alarmowy jest zazbrojony, no to wysyła powiadomienie do wszystkich użytkowników, którzy mają aplikację Ampio, że coś się dzieje, trzeba zerknąć, może zareagować. No i bez dodatkowych kosztów, za znowu 2500. No i teraz już wiem, że w komentarzach będzie mnóstwo informacji, że to przecież nie kosztuje 2500, że to kosztuje dużo więcej, że kłamie, że manipuluje, że oszukuje. I tak i nie, ponieważ za 2500 dostajecie moduł serwerowy, ten o tutaj. I to wszystko, co powiedziałem, jest prawdą. Tutaj w tej cenie macie integracje wszystkie sieciowe, czyli monitoring, czyli domofon, czyli aplikacja mobilna, czyli jakiekolwiek integracje sieciowe, na przykład z amplitunerami, sprzętem hi-fi i tak dalej. I to wszystko w tym module już jest. Dodatkowo 8 stref grzewczych. To w tym module też jest. Też tutaj w cenie 2500 dostajecie logikę do 8 stref grzewczych, czyli możecie wysterować temperaturą w 8 pomieszczeniach. Macie dodatkowo 14, tak naprawdę 15 wejść, czyli możecie zamontować do tego 7 przycisków podwójnych. Takich wiecie, normalnych klikaczy, takich takich klikacie raz, włącza się światło, klikacie drugi raz, włącza się inne światło. No to takich możecie spokojnie zamontować 7 sztuk. Dodatkowo macie tutaj 10 przekaźników, czyli możecie wysterować albo 10 światłami, albo 5 roletami, albo jakimikolwiek innymi urządzeniami, które działają na zasadzie włącz-wyłącz. To może być nawet podlewanie, to może być sterowanie bezpotencjałowe bramą, furtką, drzwiami wejściowymi, to co sobie wybierzecie. Dodatkowo macie tutaj jeszcze 4 wyjścia do sterowania taśmami LEDowymi, czyli na przykład możecie posterować albo 4 taśmami białymi, albo 2 taśmami zmienno-cieplnymi, albo 1 taśmą RGBW. To wszystko tutaj już jest. Jeżeli potrzebujecie więcej rzeczy, czyli na przykład 10 świateł Wam nie wystarcza, no to ok, no to wtedy dokupujecie kolejny moduł, który ma na przykład 10 przekaźników, kolejny i kolejny i tyle ich potrzebujecie. Natomiast to wszystko, o czym wspomniałem, to tutaj już jest. Jak widzieliście, możliwości są ogromne. Możecie zautomatyzować cały dom, możecie zautomatyzować tylko jego fragment. To wszystko zależy od tego, jaki aktualnie posiadacie budżet. Jeżeli budujecie lub remontujecie i na razie Wam nie wystarcza na pełną automatykę, no to tak jak widzieliście, kupujecie moduł za 2500, wrzucacie go do rozdzielnicy i podpinacie tylko te rzeczy, które na razie potrzebujecie. Czyli co? Czyli na przykład ogrzewanie, kilka świateł, może jakąś roletę, może jakiś pasek RGBW, to co potrzebujecie. Do reszty miejsc doprowadzacie tylko skrętkę, żeby później domontować moduły dopuszkowe i żeby sterować wszystkim w późniejszym czasie. Więc tak jak widzicie, dom inteligentny może być drogi, może być tani. To wszystko zależy od tego, ile chcecie wydać. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, ponieważ planuję nagrać dużo takich filmików pokazujących Wam, od czego należy zacząć przy automatyce budynkowej. Ja wiem, do tej pory skupiałem się tylko na całościowym podejściu, teraz zmieniłem zdanie, będę Wam pokazywać malutkie fragmenciki, co możecie zautomatyzować, jak to może wyglądać. Do zobaczenia w następnym filmiku, cześć!